Hej, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami, Paulina. Dzisiaj tak przychodzę do Was z taką pogadanką właściwie. Porozmawiajmy o temat cyklu. I tak, żeby Was nie zanudzać, powiem Wam, co się działo jeszcze przez ostatnie kilka dni. Nic nowego, że jak odpisywałam Ani Korpiance, po prostu rodzinnych vlogów póki co nie ma, no bo jest jak jest. Robert pracuje, ma nocki, musi się wysypiać. Wczoraj był na terminie w końcu z tymi oponami, z tą całą inspekcją. Także mniej więcej to tak wyglądało. Ja byłam wczoraj u lekarza, przedwczoraj też, właściwie jeszcze u fizjoterapeuty znowu. Dzisiaj do fizjoterapeuty, no i takie w koło Macieju. No i dzisiaj przychodzi terapeutka do Kacpra, do nas, do domu, bo po prostu zmienia się, jakby powiedzieć, miejsce terapii, tak? Bo jak się to mówi, po niemiecku mówią setting na to. Zmienia się z tego względu, że po prostu z Kacprem od pewnego czasu nie idzie po prostu jeździć komunikacją miejską i są problemy i muszę się z nim siłować. No i to nie jest dobre dla mnie. No i powiem Wam tak, że wygląda to, znaczy się tak, że Kacper będzie mieć od 26 maja terapię w szkole. Ostatnią terapię w Centrum dla Autystów będzie mieć 5 maja. Po drodze jeszcze innych parę terminów. Między innymi termin w Social Pediatrycznym Centrum, czyli tak zwanym SPC. Na badaniach, jeśli chodzi właśnie o te leki i tak dalej. I powiem Wam szczerze, przyszłam do Was z takim tematem właściwie, ostatnio mi się nasunął temat, pewnie będziecie ciekawi, w jaki sposób właściwie odkryłam zainteresowania Kacpra i jak mi to pomogło po prostu gdzieś tam w życiu codziennym, bo jednak nie jest łatwo dziecku autystycznego, a przede wszystkim dziecku ze spektrum autyzmu, z autyzmem dziecięcym, nie jest łatwo kupić coś na urodziny czy na Boże Narodzenie, jak to mówią na Śląsku, na dzieciątko. Tutaj w Niemczech też mówią Christkind, że przynosi prezenty. Także mniej więcej to tak wygląda. I powiem Wam tak. Z początku nie było to łatwe, bo Kacper, jak był bardzo malutki, miał zainteresowanie rzeczami, które właściwie nie były zabawkami. Wyciągał mi łyżki, znaczy się jak już chodził, wyciągał mi całą szufladę. Interesowały go takie rzeczy, albo interesowały go małe rzeczy, jakieś takie techniczne, typu, nie wiem, śrubka przy wózku albo coś takiego. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że Kacper będzie mieć autyzm. No i powiem Wam szczerze, jak Robert wcześniej przyjechał do Niemiec, bo jeszcze tutaj wcześniej pracował, jeszcze jak studiował w Polsce, robił magistra i pracował sobie tutaj, bo razem z tatą. No i po prostu dorabiał sobie tak, żeby po prostu umieć wszystko utrzymać, bo wiadomo, ja Kacpra miałam na głowie. No i później jak Kacper się urodził, Robert przyjechał po prostu do Polski i przywiózł parę po prostu rzeczy i przede wszystkim przywiózł bajki. Na DVD ktoś powie, ojejku, dziecku DVD, zaś telewizor i takie różne, ale powiem Wam, w pewnym wymiarze, w pewnym rozeznaniu można po prostu sobie puszczać, bo samemu się oglądało tej bajki, żeby nauczyć się niemieckiego po prostu, bo ja się po prostu uczyłam niemieckiego z początku z bajek. Gdzieś tam w liceum miałam jeszcze niemiecki, ale to już daleko i już nie pamiętałam tego, ale po prostu już takie początki niemieckiego gdzieś tam znowu zaczęłam sobie przypominać w Polsce na samym początku gdzieś tam, no i po prostu gdzieś tam
te bajki się oglądało. No i Kacper oglądał bajki i pierwsza bajka, którą miała nazwę Kaju. No i z nami sobie po prostu to jakoś tam w tle leciało, on się gdzieś tam próbował bawić albo coś tam, jak już siedział. Potem przyjeżdżając do Niemiec już miał więcej kontaktu po prostu z dziećmi, no bo musieliśmy go zanieść do Tagesmuty, a my musieliśmy iść na niemiecki. Także jakoś nie za bardzo interesowały go zabawy z innymi dziećmi znowuż i interesowały go schody, bo nauczył się po nich chodzić. Czyli stricte znowu techniczne rzeczy. No dobra, poszedł do przedszkola, zaczęły go interesować klocki. Zaczął się nimi bawić w przedszkolu, bo wcześniej też miał klocki, ale nie za bardzo interesowały go. I nie wiedział, po co to właściwie jest. No i po prostu od innych dzieci sobie podpatrzył, jak to się wszystko dzieje. Po prostu nauczył się od innych dzieci, można powiedzieć, bawić. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo przyjęłam kontakt z innymi dziećmi bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o Kacpra. Nikomu jej krzywdy nie zrobił, zawsze siedział z boku i obserwował, jak to się dzieje, co się robi i tak dalej. I później zaczął sobie tak próbować. No i dowiadywaliśmy się po kolei z przedszkola, co Kacpra właściwie gdzieś tam interesuje. Miałam z panią bardzo ścisły kontakt. No i zaczęliśmy mu kupować takie różne rzeczy, bo nie opłacało się wymyślać rzeczy. Kupowało się z początku różne jakieś tam rzeczy, jakieś autka, jakieś takie rzeczy, ale w ogóle autka go nie interesowały, bo to był temat, do którego musiał gdzieś tam dorosnąć. Teraz pobawi się autkiem, ale bardzo, bardzo krótko, głównie ze względu na te dźwięki. Przykładowo, bo autko jak się puszcza, szczególnie te, co się tak naciąga i się puszcza, one same jadą, to one takie specyficzne dźwięki wydawają, no i Kacper się z tego śmieje po prostu. Albo jak jest na zdalne sterowanie autko, no to on dojeżdża do ściany i cały czas gazuje tymi kołami. No i że to wydaje takie dźwięki, on się tym stymuluje, mu się to podoba. No i takie rzeczy. Zauważyłam, że podobają mi się rzeczy z różną strukturą, czyli jakieś miękkie, plastyczne. Także kupiłam mu pierwsze Play-Doh, później dokupywałam parę części, jeszcze kiedyś w Polsce w Pepco dokupiłam. W sumie ma 2 skrzynie tych różnych takich plastelin, czy mas plastycznych, jak to się mówi. No i po prostu gdzieś tam się też tym lubił bardzo swego czasu, jak był mniejszy, bawić, bo lubił bardzo te po prostu te wrażenia jakby sensoryczne, tak, ze względu na plastyczność tego przedmiotu. Lubi też zabawki, które go nastrajają i uspokajają. Przede wszystkim to, co świeci, to, co jakieś dźwięki robi, jakieś wzory na suficie, to go odpręża. Świecące rzeczy też lubi mieć lampki na łóżku, jak to się mówi, jak w amerykańskim filmie. Przeważnie jak się widzi, ogląda jakieś komedie albo jakaś dziewczyna młoda, ma zawsze te lampki powieszone na tym łóżku, no to Kacper też tak ma, ale on z tego względu lubi, bo on lubi sobie taki nastrój zrobić. Lubi bardzo rzeczy, które są przede wszystkim kompatybilne z jakąś bajką. Przykładowo, no nie wiem, lubi Tomka Lokomotywę, no to przede wszystkim lubi jakieś tory, pociągi i tak dalej, drewniane, różnej maści, nawet z Lego ma tory, które składałam 3 dni za niego, bo on by nawet nie był w stanie tego złożyć, bo to dla dziecka w jego wieku, no to jest trudne, tym bardziej, że on składa rzeczy, które jemu sprawiają przyjemność. On raczej, żeby składać rzeczy według wzoru, no poskłada jakieś takie proste rzeczy, tak? Więcej skomplikowane to znowu w szkole składa jakieś takie rurki albo coś tam takie minimalistyczne, no to wtedy sobie tam poskłada w szkole, ale tak, żeby się bawić klockami. Powiem tak, bardzo długo się bawił i bawi nadal Duplo. Duplo to są takie większe niż Lego, one są takie fajne do układania, no i bardzo się tym bawi. Przede wszystkim przeważnie układa on jakieś budowle z piętrami i tak dalej, ale żeby się bawić jakimiś lalkami w tym,
Raz mu kupiliśmy takie lalki drewniane, jakby ułożył sobie domek albo coś tam, żeby te ćwiczył ten takie, jak to się mówi po niemiecku, rollerspiele, takie zabawy na role, jak to się dzieci się w domku bawią i coś tam, bo i chodzą sobie tymi postaciami. Kacper tak nie robi, rzadko kiedy i po prostu to jest takie, wiecie, czasami jak ma ochotę na takie coś, to po prostu robi. Ale lubi sam eksperymentować. Bardzo mu się spodobała, kiedyś mu kupiliśmy, bo on bardzo lubi chodzić do lekarza, nie wiem czemu, ale nie lubi zastrzyków. Ale ogólnie lubi chodzić do lekarza, bo lubi ten stetoskop. No to pomyśleliśmy, że jak skoro ma zainteresowanie stetoskopem od lekarki, no to kupimy mu taką skrzynkę lekarską. To jeszcze było w któreś Boże Narodzenie, jak byliśmy w Polsce, weszliśmy do jednego sklepu, no i kupiliśmy taką skrzynkę z różnymi takimi rzeczami lekarskimi, dość nawet porządnie zrobiona, więc Kacper się z tego cieszył i wszystkich zaczął badać. Także mniej więcej to tak wygląda. No i potem zaczęło się przede wszystkim też mowa o różnych innych bajkach, bo zaczęliśmy kupować różne inne bajki, zaczęliśmy rozwijać ten wachlarz jakby tych bajek, tego wszystkiego. Przede wszystkim na czym my się wychowaliśmy. Przeważnie takie bajki, które są bez jakiejś tam przemocy albo coś tam. No to te początkowe jakieś tam Kaju, Krecik, no nie wiem, jakieś takie proste bajki, tak? Kacper sobie oglądał, kupowaliśmy te płyty, szczególnie na Trademarku, bo bardzo tanie wychodziło za to, bo nie wiem, przykładowo DVD 10 zł, 10 euro kosztowało, dajmy na to, a na Trademarku kupiliście za euro 5, albo nieraz w takim, u nas jest taki Ciucholand do ludzi, którzy właściwie wszyscy tam mogą przyjść, sobie kupić ciuchy, ale to jest też w związku z ludźmi, którzy po prostu są na zasiłkach socjalnych, jakichś takich rzeczach, tak? Te rzeczy są uszanowane, wyprane. Już nieraz tam byłam, nieraz coś stamtąd przywlekłam, także taki Ciucholand też tu mamy. No i po prostu tam nieraz się pojawiają jakieś takie płyty DVD. Nie wiem, Pszczółka Maja, raz tak chyba 5 płyt kupiłam i 5 euro zapłaciłam i to było wszystko. Także Kacper Pszczółkę Maję też lubi i to się tak rozszerzało. I wtedy jak on lubi te bajki, no to zawsze starałam mu się kompatybilnie do tego albo książkę kupić, albo kupić jakieś puzzle do tego, żeby sobie układał i wtedy go to motywowało, żeby ułożyć przykładowo ten obrazek, bo była tam jakaś ulubiona jego postać. I cały czas gdzieś tam się to przewijało i do tej pory się to przewija. I teraz zaczyna nawet ubrania nosić z tymi postaciami. Także ostatnio sobie upatrzył Ice Age i nie wiem, czy znacie, epoka lodowcowa, bardzo fajna bajka z taką wiewiórką, z takim mamutem. No i Kacper się cieszy, bo on jest bardzo, uwielbia słonie. Nie wiem, skąd to się wzięło. Może z początku oglądał Sendung mit der Maus, czyli taki program z myszką tutaj z WDR-a. No i zaczął się interesować słoniami. Później zaczęła się era Benjamina Blümchena i innych różnych słoni, Hefalumpy z Kubusia Puchatka. Znowu kolejna bajka doszła wtedy. No i powiem Wam, Kacper ma całą raję słoni gdzieś tam tych ślaź, bo zawsze gdzieś tam dostanie jakiegoś słonia od kogoś, to ma taką raję i sobie tam zbiera te słoniki i przede wszystkim bardzo jest podekscytowany w zoo, jak chce obejrzeć te słonie, to one go bardzo, bardzo fascynują. To są takie zwierzęta, które go mega fascynują, te słonie, i byliśmy już chyba trzeci raz w jego życiu, trzeci albo jakoś tak, chyba trzeci, czwarty raz w tym zoo. I powiem Wam, Kacper coraz lepiej odbiera to wszystko i przede wszystkim fajnie odebrał te słonie. No i tam jest mamut. No i Kacper ostatnio chodzi z tą, jak widzieliście, dostał tą bluzę z tym mamutem. No i chodzi i tak podciąga ta kurtka i chodzi go do Mani, da. No i wiadomo, Mani da. No i że tutaj ma Manika, nie? No to idzie do szkoły też. Chciał pokazywać temu panu, co tam
z busa jeździ, to też chciał pokazywać, że ma manika. Także są takie małe rzeczy, które dziecko interesuje i przede wszystkim trzeba na to zwracać uwagę i trzeba w jakiś sposób, jeśli to są rzeczy nawet techniczne, czy niekoniecznie zdrowe dla takiego dziecka, bo gdzieś tam przykładowo moje dziecko nauczyło się grać w PlayStation, bo podpatrzyło od męża, bo mąż coś tam grał sobie. No to Kacper też to chciał. No i w końcu zaczął pogrywać. No i tak zdarzyło się, że kupiliśmy mu grę. I przede wszystkim spodobała mu się też bajka SpongeBob. Nie wiem, czy znacie. Ci, co mieszkają w Niemczech na pewno, bo to jest klasyk dziecięcy. O takiej gąbce. W Polsce chyba też powinno być. W każdym razie w Polsce się nazywa ten... Też jest chyba... Już nie pamiętam, jak się to w Polsce nazywa, ale... W każdym razie taki żółty, rzeczywiście gąbka mieszkająca pod wodą. Kraina się nazywa Bikini Bottom i w ogóle nie. No i powiem Wam, że Kacper też jest tą gąbką zafascynowany, ma ileś tam bajek z tego, no i przede wszystkim ma też z tego gry. No i po prostu sobie z tym chodzi. Przeważnie są to gry zręcznościowe. No i próbuje sobie tak właśnie chodzić po tych różnych krainach. Także lubi sobie pochodzić, także to go gdzieś tam odstresowuje, uspokaja, także to i przede wszystkim lubi sobie poglądać różne rzeczy na tablecie, bo jak mówię, kupiliśmy tableta, bo stwierdziliśmy, bo on zawsze brał od nas telefony komórkowe, nie wiem czemu, bo chciał oglądać sobie z nami, nie wiem, YouTube i zaczął tam gracać w telefonie, no to coś trzeba z tym zrobić, to żeby nam telefonów nie brał, kupiliśmy mu tablet. No i sobie tam ogląda różne rzeczy i to zawsze patrzymy, co ogląda, żeby nie patrzył jakiś głupot. Staramy się to nadzorować, ale ogląda bardzo mądre rzeczy, przede wszystkim programy jakieś popularno-naukowe. Ja mu dużo aplikacji zainstalowała, które są naukowe, jakieś tam sobie bardzo często sobie liczył, uczył się pisać na tych tabletach. Na tym tablecie gdzieś tam cyferki, literki, dopasowywanki, jakieś takie gry edukacyjne, także jak najbardziej to mu się przydało i to go bardzo, bardzo rozwinęło w kierunku takim technicznym i po prostu w takim kierunku takim trochę też humanistycznym, bo się interesuje czytaniem, więc czy składaniem liter do wyrazu i w ogóle, także mniej więcej to tak wygląda. Tak odkryliśmy zainteresowanie naszego syna. Nie wiem, jak było u Was, czy jeśli oczywiście macie dzieci z autyzmem, możecie napisać, jak to u Was wyglądało. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!